Witam serdecznie. 24 lipiec 2025 rok. Ku potomności i przede wszystkim zapalenie ognia, bo to trudno nazwać świeczką, ale stearyna to jest, chociaż wolałbym woskowy, ale niech będzie. Już się pali, już jest, bo bez ognia lepiej nie. Lepiej spokojnie i na spokojnie. Mam straszny bałagan, bo dzisiaj ważny dzień, no co tu ukrywać. Nów nad Nowiami Lwa Kudłatego. Oczywiście. Jestem ciekaw, gdzie ja zostawiłem tą rozpiskę. Chyba wyniosłem, ale zaraz sobie ją znajdę. Najwyżej zostawię Państwa tutaj na chwilę. Witam. Roberta, witam. Mariolę, witam. Reginę, witam. Wszystkich Was witam, ale muszę odnaleźć. Sekundę. Jak zawsze nieprzygotowany na czas. Ale mam sporo takich dziwnych sytuacji, zupełnie niepotrzebnych, ale no cóż, czasami głupota sięga zenitu i jest tak, jakbym nie chciał, a tak jest. No i trzeba ratować. Więc poświęcam bardzo dużo czasu zupełnie nie swoim sprawom. Zupełnie, a mnie to bardzo irytuje, dlatego że nie ma nic gorszego, jeżeli ktoś stawia opór astrologii nie tylko, ale wiedzy. To jest tak, jeżeli pewnych rzeczy trzeba przestrzegać. Między innymi, jeżeli astrolog mówi, że trzeba iść tu i tu, to trzeba iść tu i tu. I nie ma gadania. A jeżeli to jest medycyna, tym bardziej trzeba iść. I potem są kłopoty. No i potem są kłopoty i larum. I larum jest takie, że właściwie dezorientuje całe życie. Ale zostawmy to nie jest istotne. Joanno, bardzo dziękuję. Słuchajcie, wczoraj mnie Basia, ja tego nie zauważyłem, bo bym mi od razu odpowiedział i to tak na ostro. Zaraz przypomnę, co ona napisała. Tego chwalenia się Pana nie da słuchać. Ja nie wiem, czy ja się chwaliłem czymkolwiek. Po pierwsze, jest u nas zasada, którą wprowadził profesor Leszek Weres, że my opowiadamy o sobie bardzo dużo. O sobie w danym momencie, w danych sytuacjach, żeby było łatwo siebie umieścić w tych sytuacjach. Więc jeżeli mówiłem tam o jakichś moich kuzynach, czy o kimkolwiek, czy o moich wujkach, czy tym, czy tamtym, tak żebyście wy sobie uzmysłowili to samo. Potem następny wpis, to już myślałem, że pęknę ze śmiechu. Mam dorosłego syna. Lwa jest przeciwnością to, co Pan mówi. No to jest rekord rekordów. Ja mówiłem tam, jak lansować. Cały czas programowałem, jak wyciągać dziecko, jak pokazywać na swoim przykładzie, na przykładach moich znajomych, na przykładach sprawdzonych. Przecież jeżeli teraz jest program i robimy lansowanie kogoś,
To nie mówimy o depresjach kogoś. Widocznie ja jestem więcej niż pewien, to jaką ona jest matką? Że ona sobie nie wyciągnęła z tej sytuacji, której ja mówiłem, błędów, bo po pierwsze, gdyby napisała, że ten lew urodzony tego i tego dnia o takiej i takiej godzinie, bez imienia, bez niczego, po prostu napisała, mam syna lwa, to nawet miejscowości nie podała, to by na dzisiaj przygotował ten horoskop i go w miarę omówił, gdyby była jakaś tragedia, albo by zadzwoniła, nawet poprosiła o telefon. Ile razy tutaj osoby dzwonią? I nie ma żadnego kłopotu, ja nie widzę kłopotu, a tutaj wyskakuje z takim czymś. No słuchajcie, po prostu ja prowadzę to, wiecie ile lat. Tam już minęło, liczmy, że 15 lat, już tak niech będzie. Stoją to jest spokojnie 20 lat. 20 lat prowadzę tutaj zajęcia na wizji. Przez 20 lat miałem chyba z 5 albo 6 takich sytuacji. Oczywiście, że były osoby, po pierwsze, dlaczego? W to i miałem to zwycięstwo, że mogłem z wami rozmawiać. Z każdym, kto dzwonił, mogłem. Mnie potem zdenerwowało, kiedy jedna z koleżanek naszych z astrologii przejęła jakby gwiazdożyła, tak by można było powiedzieć. I z tego czasu ojęła mnie 15 minut, bo ona musiała w czasie programu robić swoje wywody. Wiecie, ja mam program 15 minut, ona wchodzi i ona opowiada, jaki jest tydzień, jaki jest to, jaki jest tamto i to. I robiła to w każdy tydzień, bo ja nie pamiętam, czy to była sobota, czy piątek, nie pamiętam. Nieistotne. Słuchajcie, te 15 minut uciekło mnie prawie 2 osoby, bo mniej więcej około 10 do 15 minut potrzebowałem. Ja w ciągu tego programu robiłem przeciętnie najmniej 4 osoby. Najwięcej robiłem 5. Nie udawało się więcej. Zrobić 3 osoby to nie jest to co 5. Na 5 osobach mogę powrócić do Janka, Małgosi, Stasia i Kasi i Piotra. Każdy z nich mogę omówić. Każdego z nich mogę sobie tam zlicytować. Mogę, jeżeli są z tego samego znaku, zaznaczam. Następnie przechodzę, pokazuję na dładach, jakie są różnice. Pokazuję, który do czego się nadaje i już osoby słyszały. Genialna rzecz. Bo to, co ja mówię teraz, to jest właściwie trup. Bo jego obejrzycie za 10 lat, czy obejrzycie go teraz, to jest trup. Dlatego, że wyłącznie to jest wiadomość z tej chwili. I ona już umarła. Kiedy ja zakończę ten program, ona już nie istnieje. Ale kiedyś jest historia kosmogramu i kosmogram omawiamy i rozmawiamy na ten kosmogram. Mało, na ten kosmogram jest na telefonie, czyli słychać tą osobę, która jest, której ja mówię. Nawet nie muszę ruszać żadnymi planetami. Pokażę tylko kosmogram. Ewentualnie zaznaczę planetę. Zacznę mówić o czymś i ta osoba, no tak, ach, tak jest. O, no tak, ale no rzeczywiście. To wtedy zaczynacie wy uczyć się, ale mało, że uczyć się. Ja staję się wiarygodny. Ja, jako astrolog, czytający, interpretujący ten horoskop, staję się wiarygodny. Mało tego, czasami wy dzwonicie do mnie i panie Ryszardzie, była taka sytuacja, panie Ryszardzie, a ta dziewczyna nie miała pewnych kompleksów związanych z ojcem? No tak, ale ja tego nie mogłem powiedzieć na antenie.
Dlaczego? No bo słyszeliście ten oddech i tam jakieś gadanie, jakiegoś dziada? No tak, no tak. No ja mówię, wie pan, co by było? By było rzucenie słuchawką albo jeszcze coś. A faktycznie był echo tak zwane. Wiecie, co to znaczy? No powiedz, no, a może to, a może tamto się dowiesz. Wiecie, o co chodzi. Tak zwane echa. Okej, w porządku, tylko po co podpowiada? Astrolog jest tylko dobry wtedy, kiedy wy podajecie dane i milczycie. Jeżeli on się pyta o coś, mówię tak, 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 nie, nie, tak, bo my się uczymy was. To nie ma tak, że z kosmogramu my od razu wszystko wiemy. Nie, tyle razy mówię, tłumaczę, że egzamin dojrzałości może być w łóżku, a może być w ławce. To jest to samo. Tylko ja tego nie odróżniam. Tylko to się kończy dzieckiem, a to się kończy maturą. Ale w rzeczywistości nie ma. Jeżeli ktoś kończy zasadniczą szkołę, no to akurat wtedy ma egzamin dojrzałości za rok. I te dziewczyny wychodzą za mąż, oczywiście zakładają rodziny, potem to, potem tamto. Czy ci chłopcy. Mam mnóstwo takich przykładów. Bo oni już są dorośli po tej szkole zasadniczej, a my jeszcze matura, potem jeszcze studia, potem jeszcze jakieś stypendia albo jeszcze jakieś coś. Staruszek właściwie 42 lata. I kryzys wieku średniego, o czym wczoraj mówiłem. Nie, akurat, bo mój syn nie jest taki. Ja wiem, jaki jest. Ja nie będę opowiadał teraz o tym, bo ja zrobię te złe strony lwa. Oczywiście, że zrobię. Nie dzisiaj, bo dzisiaj mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Ale ja już nie lubię bluźnić, ale do cholery. I wyskakuje taki Filip z Konopi i gada takie głupoty, że to się w głowie nie mieści. Nie bierze kontekstu całego do analizy, tylko ona jest najważniejsza. Tutaj nikogo nie ma. Ona, bo jej głupoty są tu gadane, bo jej syn jest inny. No jak go nie dopilnowała, to ma innego syna. Fakt, może być jeszcze inny przypadek. W założeniu. Może on nie być lwem, mimo że jest lwem. Może tak być. Zdarza się. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Te lwy, które teraz się rodzą, w tym nowiu, wszystkie są ogniste i mają bardzo dużo ognia w sobie. Ja gratuluję tym rodzicom, którym się urodzą teraz te dzieciaki w tym nowiu. I przed nowiem też, oczywiście. Właściwie od poniedziałku by można tak brać pod uwagę. To są pioruny dopiero będą. To będą dopiero mieli radość z tych dzieciaków. Jak nie utemperują, to będą mieli cholerne kłopoty, bo to wszędzie wejdzie. Jak będzie wierzba, to na czubek tej wierzby. Tylko wiecie, wierzba jest bardzo wysoka, ale bardzo łamliwa. I co, ma się zwalić? Ma się potłuc? To mam tego nie przestrzec, co wczoraj mówiłem, jak mają lansować rodzice? No zaraz, nie rozumiem. To po cholerę ta astrologia. To po co ja tyle wsadziłem lat w tą astrologię? I nie tylko. Wiecie, doprowadza mnie to do... coś mi się tu nie podoba. Nie wiem, dlaczego pokazują się jakieś głupoty. Sun, witam, Jagodes, witam. Grzegorza, witam. O, byk, to teraz masz kwadraturę jako byk. Jak masz, ja nie wiem, kogo masz za żonę, ale Grzegorz, ale szczerze mówiąc, to polecam lwicę. Polecam bykowi lwicę, bo wiesz, one się lubią chwalić, leniwe jak cholera, ale umią rządzić. A ty lubisz kasę i
One mają intuicję cholerną. I w gruncie rzeczy, jak taką lwicę ugryziesz tak dobrze w ten tylny mięsień, wiesz, to udo, to ona będzie posłuszna. One są z pazurem, no te dziewczyny, leniwe strasznie, lubią rządzić i rządzą doskonale. Jeżeli możesz ją tak gryźć w tą pupską, żeby ona skończyła jakieś zarządzanie, potem jakieś tam masami ludzkimi, wiele jest tych. W tej chwili w tych internetowych sposobach naprawdę jest dużo zawodów. Ja nawet nie łapię. To NBA, Tadeusz by ci szybciej wytłumaczył, dlatego bo Tadeusz jest od tego doskonały, bo on właściwie, no co tu ukrywać, siedzi w tym po uszy. No ale Tadeusz na pewno będzie, tylko ja muszę, w tej chwili mam to, co powiedziałem na początku, ja naprawdę nie wiem, co robię. Ja po tych pewnych incydentach muszę pół godziny odsapnąć, bo po prostu głowa mi pęka. Pęka mi głowa. Nie ja robię to, a lubię wszystko w porządku, tylko nie lubię naprawiać błędów. Nienawidzę naprawiać błędów. Jak ja mam naprawiać błędy, w dodatku nie swoje, tylko kogoś, teraz, bo dlaczego tak jest? Ja zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Jeżeli ktoś powie, że zbagatelizuje, na przykład moje te, i przychodzi to ten kłopot, jak ja mam to zrobić? Co ja jestem? Ja nie mam żadnych mechanizmów jasnowiczych, jakichś działań, jakichś boskich. Absolutnie nie. Ja działam na zasadzie takiego cepa, a właściwie kompasu i pokazuję drogę i pędź tą drogą. Wal ile fabryka dała. Daje ci narzędzie cep, to nunchaku i wal tym nunchaku, żebyś się przedarł przez to zboże. Żebyś tam mógł wycepować i żeby były z tego nasiona. Żebyś potem mógł zrobić sobie ryż i upiec sobie tego placka ryżowego, jeżeli to jest chiński, jeżeli polski, to trzeba sierp i tym sierpem i do młockarni zawieźć, bo tam młot niepotrzebny ci, bo wtedy wpadniesz w kryzys Związku Radzieckiego. Nie, tam to się nie pchaj. Austriacy do tej pory kultują ten sposób myślenia i zostawili to jako pomnik wspomnień, czyli czkawki tak zwanej pedagogicznej. I nie ma gadania. Jeżeli chcesz, proszę, ale masz to. A jeżeli teraz ja mam ciebie ratować, no to trzeba znaleźć 1000 wyjść. Nie ma tych 1000 wyjść. To jest babranie się w borowinie i nie wiadomo, borowina jest bardzo zdrowa. Tylko jak ma ktoś słabe serce, to potem będzie miał wielkie kłopoty. To wiedzą wszyscy ci. I dlatego lekarze, ci, którzy proponują borowinę, muszą bardzo dokładnie. Zresztą każde działanie medyczne wymaga dokładnej analizy, dokładnego zbadania i podjęcia, czy można, czy nie. Diagnoza jest w tym momencie najważniejsza. I nie ma zmiłuj się. Trzeba wszystko sprawdzić. Począwszy od cukru do ciśnienia i poprzez wszystko, żeby pacjenta nie załatwić na całego. A pacjenci też są dobrzy. I potem trzeba na ojomie trzymać. A już najbardziej w tej chwili, przecież słuchajcie, no, co tu ukrywać? Ile osób w tej chwili, nekrolog za nekrologiem, nekrolog na nekrologię. I to nie są starzy ludzie. To nie są starzy ludzie. Dlaczego? Proste. Poddali się zabawie, eksperyment medyczny. Dziękuję. Po cholerę komu to. I to jest to. Akurat w tym wypadku nie był eksperyment medyczny, bo też takie osoby się zgłaszają już po czasie. Jest. Ja bardzo śledzę, no ale to trzeba jeszcze poczekać. Jeszcze chwilę trzeba poczekać, jak to wygląda, jak to będzie wyglądać. Także tutaj
Elka, witam, witam. Klejnota, witam. Elkę, witam. I Annę, witam. Witam, witam. Słuchajcie, mamy, znaczy już jest, czy jeszcze nie ma? O której on się tam zaczyna? 21:01. To już 11 minut przegadałem. Dobra, witamy. Witamy wszystkie lwy i bardzo się cieszymy, że żeście zaistnieli i w ogóle macie nów swój własny. No i... Dobra. Ten nów to jest lepsza kicha, dlatego że on bardzo wali w sumienie. Bardzo wali w sumienie. To jest najgorszy okres, jaki może być w astrologii. Teraz na poważnie. Nie ma nic gorszego jak ten nów. Słońce wali, wysusza nasz umysł do frytki albo chipsa i nic nie warci. Przyjdzie wiaterek albo coś i śmieć. Tak jest. To nie jest żart. Musimy poczekać do pełni i do pełni trzeba przetrzymać. Do pełni trzeba bardzo siebie pilnować. Przede wszystkim brać pod uwagę pewne historie. Jak najwięcej poświęcać medytacji, kontemplacji. Dlatego, że wszystkie śmieci musicie wyrzucić z głowy. Bo to jest zgryzota nas, wewnętrzna. No, operacja Słońca, przecież Słońce to my. Każdy się rodził gdzieś i każdy ma to Słońce. W rybach, nie w rybach, w czymkolwiek. Jeszcze jak jest dłada, jeszcze lwa, tym bardziej cię dotyka. I teraz, jeżeli jesteś, to Słońce operuje i ma taką soczewkę i ten punkt. Bawiliście się kiedyś z soczewką? Jak kto parzy, albo nie daj Bóg zostawiliście jakiś słoik z wodą i wam się tam jakiś parapet zapalił albo coś? Czy firanki? Mnie akurat nie, ale sąsiadowi. Dokładnie nad morzem mieliśmy wtedy ten ośrodek wczasowy i ktoś postawił na oknie taką butelkę szklaną, taką baryłkę jakąś i no dosłownie przy nas żeśmy stali i zapaliło się. Firanka się zapaliła. I żeśmy się zastanawiali jak, kiedy, gdzie maszynka, gdzie to, bo podleciliśmy, ona się spłonęła błyskawicznie, nic ważnego tam, nic tam nie było wokoło. Wszystko ok, ale jednak. I od tego momentu zlikwidowaliśmy wszystkie firanki, te nylonowe. Wprowadziliśmy bawełniane, żeby się nie paliły, bo były nylonowe takie firaneczki, bardzo ładne te firaneczki mieliśmy. Właściwie wszędzie były i ja od tego momentu zerwałem wszystkie firanki kompletnie. Ile tam było? 260 okien? 260 czy więcej? I te 260 okien zamówiłem firanki, nie pamiętam w jakim zakładzie zamówiłem tych firanek belkę, przywieźli taką siatkę, dość ładne te firanki, siatka taka jak prawie rybacka, bo mnie chodziło, żeby była taka marynistyczna. I żeśmy je powiesili i przez zimę na następny rok zżółkły. Były cholerne były brzydkie. No i żeby wtedy nie dziewczyny wpadły na pomysł wychlorować i jeszcze takie błękit, jakoś to się nazywało do firanek. Boże, ile było kłopotu z tą bawełną, ale jak zrobiliśmy, potem tak wychlorowaliśmy, wyglądały przepięknie. Znowuż nabrały takiego koloru, a potem wpadł kolega na pomysł, żeby je lekko tak zniebieszczyć. Nie wiem, co on za farbę tam wrzucił do tego bębna w pralce i zrobił takie niebieskie. Przepięknie to wyglądało. Ale co żeśmy się najedli w historii, to najedliśmy się.
bo było przerażenia, firanki musiały być, bo i zasłonki, i firanki, tak. No jak to by wyglądało? W dodatku wszystko te domki były takie jednopiętrowe, to wiecie, i chodziło się po balkonach właśnie, po tarasie i widziało się to, no więc musiało to być, bo inaczej to no niezbyt przyjemnie to wyglądało. Dobrze, teraz przyglądając się jeszcze jednej rzeczy temu horoskopowi. Ten horoskop ma ascendent wodników. To jest na Warszawę, czyli na Polskę. Zaraz przejdziemy sobie na Polskę i zobaczymy jak. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Co się dzieje w świecie. Zobaczcie, co się dzieje w polityce. Przecież odszedł pan tam jakiś i zamienili go z siekierki na kijek, tak? No ale lepszy kijek i on teraz jak on się podejmie tego, to już właściwie nigdy już nie wróci na swoje stanowisko, to którym jest teraz. Dobrze go urządzili? Jeżeli jest mądry facet, to nie przyjmie tego stanowiska, bo no, kto mądry przyjmie takie stanowisko? I macie dokładnie właśnie tego lwa. Macie dokładnie przykład tego lwa, jak to pięknie wygląda. Jesteście wielcy, a potem co? Potem tam Basia, że jej syn nie jest taki. No właśnie nie jest taki. Basia, żeby tutaj tam. Basia. Tak, mam syna, tylko on jest inny. No jest inny, bo jak go nie wychowałaś i nie nauczyła się rozumu, no to trudno. Przecież słuchajcie, od nas zależy, jakie są dzieci. Od nas zależy, jakie są wnuki. Wczoraj mówiłem, że z mojej przyjaciółki dzieckiem jeździliśmy wózkiem, ciągle inne bodźce. Tłumaczyłem, na czym to polega. To nie jest wielka tajemnica. Tego trzeba się nauczyć. Trzeba wiedzieć, rodzicom powiedzieć, bierz to dziecko, jedź tym wózkiem, ale ciągle zmieniaj trasę. Raz jedź w tą za blok i tam blokiem. Jeżeli jest uliczka, skręć tą uliczkę. Jeżeli jedziesz, to jedź parkiem. Jeżeli jedziesz, to jedź drugą stroną. Jedź gdzie indziej. Jeżeli na pewno masz 2 wyjścia, z tych 2 wyjść masz następne 2 wyjścia, bo ulica idzie w tą i w tą. Możesz przejść na drugą stronę, więc jeżeli masz tu 2 wyjścia i tu 2 wyjścia, no to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest prawie tydzień. Czyli co tydzień mogę iść tą samą trasą. I potem znowuż zmieniać. Żaden problem. I dziecko się w ten sposób uczy, widzi zupełnie inaczej. A potem i teraz mamy takiego człowieka, który teraz będziemy widzieć to, czy on potrafi, czy jest mężczyzną, czy nie jest mężczyzną. Bo jak jest mężczyzną, to powie nie chcę. Jak nie jest mężczyzną, to powie biorę. Bo co, załapie się na te 2 pensje? Na te odprawy za 13 000? To jest opłacalne? A co będzie, jak zrezygnuje z tego, a przypuśćmy pan prezydent następny nie podpisze? I co będzie? Czy już nie wróci do palestry? Słuchajcie, to jest najlepszy numer, jaki istnieje. W ogóle jesteście na żywcu, jesteście na piedestale. Widzicie lwa, nieważne czy on jest lwem, na stanowisku lwa, bo tych stanowisk jest niewiele. To jest wybierany przez prezydenta, posadzony, nienaruszalny. Co to nie on, kim on nie jest. Życiem, tak? I śmierci, panem życia i śmierci. O, tak. Ta szarfa na oczach i miecz. Sprawiedliwość nigdy nie jest sprawiedliwa. Dobra, bawimy się w to. Ile jest więcej takich rzeczy? Zobaczcie,
człowiek, który pilnuje granicy, dowódca mówi, ja odpowiadam osobiście za swoich żołnierzy i oni mają tak, wbrew prawu, które niby stanowi, jakie prawo, to na co on przysięgał? To jeżeli on był dowódcą, to znaczy co? Dobrze Hołownia powiedział, że moja żona pierwsza zginie, bo taka jest prawda. Jeżeli jest pilotem, ona jest zadaniowa. Nieważne, musi zadanie wykonać. I na ogół giną. Taki jest to zawód. Wiecie, ile angielscy lotnicy żyli od momentu wsiadania do samolotu? Do 5. lotu. Po 5. locie już 6. nie zaliczali. Polacy tak, Polacy więcej. Ale dopiero Polacy ich nauczyli, jak się lata. Tam w Anglii. Londyńczycy krzyczeli, że Polacy lecą. Że Niemcom dadzą w dupę. Mojego ojca kolega, tutaj z Łodzi, nie pamiętam, ja znam jego nazwisko, ale nie chcę mówić, uderzał skrzydłem w V1 i V2, jak leciało. Pokazał chłopakom, jak to robić. Trajektorię zmieniał. To potem wszyscy chłopcy zaczęli budować takie metalowe na skrzydłach i lecieli, uderzali. Na V1, V2, wiecie, co to znaczy zmienić kierunek. My byliśmy świetnie przeszkoleni jako lotnicy. Zresztą co tu ukrywać? My jesteśmy kim? Orłami, czy sokoły. To były polskie sokoły. Nie ma takich lepszych. Zresztą co na wsi jest najważniejsze? Ptak jaki? Jaskółka pod strzechą dawała szczęście. No więc nie ma gadania. Jesteśmy pod każdym względem najlepsi. I to tłumaczę pod każdym względem. I strzechy. Dzisiaj, no przykro mi, ale dawno jaskółki nie widziałam. Pamiętam w dzieciństwie całe druty były. Pamiętam nawet takiego, byłem kiedyś na wsi i przyjechał do nas kompozytor, gdzieś z Poznania. I wiecie, że on zapisywał te, jak się działy te jaskółki na drutach? Nie wiem, co mu z tego wyszło, nie wiem, bo ja byłem wtedy no takim dorastającym chłopakiem. Miałem, bo ja wiem, ile wtedy 16-17 lat. Już wiedziałem, że to są nuty. Znaczy ja na nutach się zupełnie nie znam. To dla mnie makabra. Nie, to jest po prostu, nie wiem na jakiej zasadzie to jest w ogóle, że ktoś odnajduje jeszcze na instrumencie, na skrzypcach. Skrzypce mam tutaj gdzieś leżą, pianino stoi. Zresztą jak siedzę w fotelu, to widzicie z boku, że jest pianino. I tam, gdzie ta monstera rośnie, a jak ten ostatni film właśnie monstera stoi na pianinie, dlatego, że tam chciałem pokazać tutaj jednej z widzów. Co wy tutaj piszecie? No tak, jak sobie jadą ze Szczecina przez Łódź, to im gratuluję. Mogą być oczarowani Łodzią, tylko my Łodzianie nie jesteśmy oczarowani Łodzią. Łódź jest, nie mogę powiedzieć, że makabryczna, bo nie. Te rewitalizowane ulice, to wszystko bardzo ładnie wygląda. To wszystko bardzo ładnie, kosztem strasznym. To metro, które buduje się w Łodzi, na razie nic nie jest zrobione. To jest fakt, że to jest jedna z największych w historii kolejnictwa, to jest największe przedsięwzięcie w historii
Polski. Ja nie wiem, ile kolej ma lat. Nie umiem odpowiedzieć tak na szybko, bym musiał sprawdzić, ale przypuśćmy, że 200 lat ma kolej. To jest te 200 lat to będzie to połączenie właśnie Łódź fabryczna, Łódź Kaliska. Łódź Kaliska to jest gubernia rosyjska, Łódź fabryczna jest to gubernia rosyjska. Przepraszam, Łódź Kaliska jest to gubernia niemiecka, a Łódź fabryczna jest to gubernia rosyjska. I połączenie tego, bo to były dwie różne koleje. Były tylko gdzieś tam połączenia. Gdzieś jakieś przez przypadek połączenia. Na zasadzie cła. I tak było do tej pory. Jeżeli to tutaj, a Łódź leży w środku Polski, no to piątek jest, ale to już zostawmy. Jeżeli teraz to połączymy, to przez Łódź będą mogły przejeżdżać największe tranzyty. W każdą stronę, gwiaździście. Po prostu wszystkie pociągi, dlatego ten dworzec jest ogromny. Jak przyjechał tutaj mój znajomy ze Stanów Zjednoczonych, to on mówi: Boże, po co wam ten taki wielki dworzec? Ja mu nie umiałem tego wytłumaczyć. Nie znam na tyle angielskiego, żebym mu mógł wytłumaczyć. On przyjechał i przez 2 godziny czekaliśmy, po prostu oni czekali na mnie, aż ja dojadę. I oni 2 godziny byli na tym dworcu i przez te 2 godziny ani jednego pociągu nie było. Nic. No więc on był zdziwiony, po co ten dworzec? On był dopiero co otwarty. Jak przyjedziecie do Łodzi na dworzec Łódź fabryczna, zobaczycie, to jest dziwne budownictwo, bardzo dziwne i cały czas ten dworzec jeszcze jest jakby, no przypuśćmy, modyfikowany. Tam jest na dole dworzec autobusowy, potem jest dworzec kolejowy, ale jeszcze nie jest zagospodarowany tak naprawdę tak był kiedyś dworzec Kaliska, Łódź Kaliska, kiedy było kino. Była sala taka ekskluzywna z fortepianem. Tak mniej więcej jak w Warszawie dworzec centralny chyba był taki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Tam, gdzie było to krematorium. To tam takie 2 koła wielkie. Nieważne. Nawet warszawiacy nie wiedzieli, że to jest krematorium. Tak Niemcy potrafili to zmanipulować. Dobrze, ale zostawmy to. Teraz wróćmy do Nowiu. Ten Nów, że jest lwiasty bardzo, to on też ma dużo odwagi. Dużo ma takiego, nazwijmy to, takiego troszeczkę chamstwa. I z tym chamstwem będziemy się spotykać do pełni. Po pełni, zobacz, to co będzie do pełni, to po pełni będzie lekko lżejsze, ale bardziej wyjaśniające. Czyli coś takiego, że teraz do pełni będzie z liścia i będzie twarz puchła, a tam będą okłady robione i wyjaśnianie, dlaczego tak mocno. Proste. Nie mamy co się wygłupiać. Nie ma nic więcej. Potem następnie, co tutaj ukrywać? No, zwróćcie uwagę, ja tutaj zaraz sobie przejdę. Merkury jest przed, czyli jest to taki troszeczkę, wiecie, nieodpowiedzialny czas. Teraz jest tutaj ten Mars, który daje ogromną energię. No i potem jest Pluton, który daje taką rewolucję, że to się w głowie nie mieści. No i potem Saturn z Neptunem, to tutaj jest takie cacy. No i tutaj jest nagroda w formie i tak tego nie dostaniesz. No a tutaj co tu ukrywać już, od Słońca po 12 jest Jowisz, czyli Jowisz dużo nie da, a Wenus, no wiecie, przy Jowiszu jak dużo nie da Jowisz, to znaczy, że coś przepadło. To jest taka interpretacja na szybko. W rzeczywistości tak nie jest, ale tak musimy brać pod uwagę.
Ja mówię o tej negatywnej stronie. Pozytywna strona, no to obejrzycie film Nów, który zrobiłem wcześniej, no to będziecie mieć wszystko. Poproszę was, żebyście tam jak będziecie, to wpiszcie jakieś teksty tam, czy to dobrze, czy niedobrze, czy cokolwiek. Bardzo was proszę. Tutaj pod tym też możecie wpisać, też mi będzie bardzo miło, bo ostatnio jakoś tak bałaganicie i nie wpisujecie nic. O co chodzi? Lubię te nowie eksponować, ponieważ dużo w nie pracy wsadzam. Naprawdę bardzo dużo pracy, bo bardzo ciężko, wszystko ok. To się wydaje, że ja ad hoc, ale ja jakieś 6 godzin się uczę tego. Spokojnie sprawdzam, przyglądam się dlaczego, co, jak, w jakich dwadasamcach, jakich słów użyć. Bardzo często zapisuję sobie i zaraz wam pokażę, jak wygląda zapiska. Zapiska wygląda w ten sposób. Oto jest moje zapisanie. I zobaczcie, tutaj sobie wpisuję daty. Tutaj jest Mars, kiedy wejdzie. Tutaj jest, kiedy Merkury wyjdzie i wyjdzie z retrogradacji, powróci. Tutaj mam znowuż datę wejścia Wenus i to wszystko tutaj, trygony, kwadratury, to wszystko, co opowiadałem, to tak wygląda. I w rzeczywistości, jeżeli opracowujemy kogoś kosmogram, no nie aż tak brutalnie jak tutaj, bo tutaj piszę swoimi hasłami, które normalnie to kreski bardzo ładne i wiecie, tam niebieskie, przerywane, nieprzerywane. Oczywiście, że tak, ale ja nie mam czasu na to. Ja po prostu rysuję, czytam to, tamto i sobie zaznaczam. Każdy z nas ma inny charakter pracy. Każdy z nas ma inną wrażliwość. Z astrologów oczywiście. I każdy ma inną percepcję. Ja lubię tak, kto inny woli tak, jeszcze inni wolą tak. Profesor Leszek Weres nas bardzo pilnował pod tym względem i musieliśmy robić jako asystenci bardzo dokładnie. I nas nawet, co mnie zdziwiło, że nas rozpoznaje, kto to pisał, a przecież czasami ja robiłem z Agatą, czasami robiłem z Waldkiem, czasami robiłem z Andrzejem. Andrzejowi bardzo często poprawiałem, no bo byłem starszym asystentem, z Witkiem jedynie nie i jeszcze nie pamiętam, jak ten chłopak z Brudna miał na imię, bo on nie przyjeżdżał do Łodzi, on tylko jeździł na szkołę. On nie chodził na żadne zajęcia, wolał chodzić do Miłki i no wtedy jeszcze nie stowarzyszenia, ale wolał tam chodzić. Ja mówię, dlaczego wolisz tam chodzić? Bo mówi, zawsze dają pączka. I to była prawda, że on dziewczyny zawsze kupowały tyle, ile było uczestników po pączku. No jest to dobre. Ja zresztą też na zajęcia po dziewczynach, na swoje zajęcia szkolne, znaczy jak szkołę prowadziłem, też kupowałem pączki i kupowałem po 2 pączki dla każdego ucznia. Dlaczego 2? Bo były 2 przerwy. No i była kawa do wyboru i była herbata do wyboru. Herbatę ja najbardziej lubię hibiskusa, no więc ponieważ w Warszawie nie można było dostać hibiskusa, ale w Łodzi można było dostać hibiskus i miałem taką ale hurtownię coś takiego i kupowałem pół kilo tego hibiskusa i ten hibiskus, pół kilo hibiskusa starczało mnie na miesiąc. Dużo szło, no nie? Naprawdę dużo tego hibiskusa, bo jak nie było hibiskusa, to kupowałem herbatę żurawinową. Chyba tak. Żurawinowa? Żurawinowa chyba. Świetna. Polecam hibiskusa i herbatę żurawinową. Chyba tak. Fantastyczna ta herbata żurawinowa była. I nawet bym powiedział, że chyba lepsza była od tej hibiskusowej, ale ten hibiskus miał ładniejszy kolor w tej herbaty. A ponieważ ja miałem takie filiżaneczki, nie szklanki, bardzo dużo wody wchodziło w niej, znaczy picia. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, bo akurat jak w czasie zajęć, jak stała, to sobie popijali, no i to było takie
takie ładne, takie lwiaste. A co? Będę się chwalił. A co, nie wolno? I teraz jadąc sobie tutaj dalej i mamy tego Plutona. Pluton, zwróćcie uwagę, ja tam mówiłem, że jest naprzeciwko Księżyca, ale jest również naprzeciwko Słońca, więc tutaj ten układ właściwie partnerski, tak, to nie, no jest to układ partnerski w związkach, tak. Jeżeli takie coś występuje, to jest najlepszy układ partnerski, nie ma gadania. I naprzeciwko jest Pluton, to takie małżeństwo będzie miało lekkie kłopoty i lekkie trudności. Dlatego, że Pluton jest i ja wtedy jak jest możliwość, to razy odczekać, ale jak nie jest odczekać, no to trudno, a jak jest w wodniku, a wodnik to jest przyjaciel wszystkich, no i musi zmienić całą strukturę, jaką? Apartyjną. Dlatego Konfederacja i pan Brown tak wygrywa, bo to są ruchy wolnościowe, a nie wstrzymujące. Ja nie wiem, co dzisiaj jest na tak zwane srutututu. Nie wiem, bo dawniej był jak sulfaguandyna, a teraz naprawdę, węgiel można podać. Tylko węgiel jest niebezpieczny, bo węgiel także zabija florę bakteryjną. Wbrew pozorom, tak, słuchajcie, naprawdę to nie jest tak, że bo on siebie kompletnie wszystko, wciąga w siebie, redukuje kompletnie wszystko. On jemu tam bez różnicy, czy kwasy, czy zasada, cokolwiek, wciąga w siebie jak ten i nie wyjaławia, to nie zupełnie tak robi, ale swoją drogą węgiel jest bardzo dobry, ale bardzo ostrożnie. Po węglu, bajka w dzisiejszych czasach. Mleko zsiadłe. Ale to jest bajka. Kiedyś, jak była taka pogoda i burza, to jak żeśmy wracali z pastwiska, bo ciotki szły, czy tam szły doić, czy nawet koleżanki szły doić, te starsze, to żeśmy nie doganiali, już było zsiadłe. To się brało te kanki, do studni się wpuszczało na linach, one zmarzły, takie mleko, potem się wyciągało i się piło. I nosem też. Były przeczyszczone zatoki, były przeczyszczone gardziołko, takim zimnym, siadłym mlekiem. Na pewno pamiętacie. W taki lipcowy upał, nie było nic lepszego. A jak było się poparzonym, to z wierzchu i na plecy i dawaj, tylko żeby mocno nie klepała, bo wtedy różne obelgi szły. Przeważnie te narzeczone, nie? Co prawda jednodniowe, ale narzeczone. Był lipiec. Coś komuś nie pasuje, że był lipiec? Przecież spało się w stodole, nie? Dobra, koniec bajek, bo potem wstyd wprowadzę i potem będzie to wszyscy się śmiać. Klejnot, ty się za dużo nauczysz i potem będziesz ozrabiać w nocy. No tak, jak zmiedzali tam miasto i tamte, ale nie wiem, w jakiej bawialni mogli być, chyba na fali. Elżbieta, witam.
Bo to pewnie, bo to jest jedyna jakaś jeszcze gdzieś są kręgle, ale nigdy nie byłem na tych kręglach, ponoć rewelacyjne są te kręgle. Gdzieś na Pomorskiej, ale nigdy nie byłem. Zresztą ja Łódź słabo znam. Ja lepiej, najlepiej znam Wiedeń, potem Warszawę, bo w Wiedniu wszędzie chodziłem na piechotę. I bardzo często zapuszczałem się według tej teorii ciągle w inne miejsca i ciągle ja nie miałem dużo czasu w tym Wiedniu, więc ale jak przychodziła sobota, niedziela, to wsiadałem sobie w ten tramwaj do Teatru Wielkiego i potem od Teatru Wielkiego albo w linii prostej i potem tak na boki wracałem do tego miejsca i potem tam szedłem. Także potrafiłem robić po 20 kilometrów albo więcej. Różnie, czasami wujek czasami się pytał, gdzie jestem, no to ja mówię tu i tu. A on mówi, też cię wyniosło w tamtą stronę. Gdzie ty tam jesteś? Przecież to chodź, wsiadaj w metro. Raz wszedłem na dół i w ogóle nie wiedziałem, jak stamtąd wyjść. Zapytałem się nawet nie wiedziałem, jak się po niemiecku na zewnątrz wygląda, albo jak to się zapytałem, jak do teatru i pokazałem, że piechotą, no to powiedziała, że tędy i tędy, a mówię, a nie, to proszę w metro. Ja mówię, nie, ja wolę tędy, ja nie lubię metra. Nie chciałem jej mówić, że jestem z Hamburga, tak, że boję się metra. Bo jakbym był po niemiecku umiał mówić, to bym powiedział, że ja z Hamburga i tam wiecie co, bo w Hamburgu bombardowanie było Hamburga, bo właśnie mój wujek robił, jak opowiadał, to mówi miejsce przez miejsce, mówi nadlatywał samolot, mówi tak lecieli w takim kluczu i tak ten rzucał, odlatywał, ten rzucał, odlatywał i następny i mówi tak kwartał po kwartale, mówi taką żeśmy im zrobili Warszawkę, że to się w głowie nie mieści. Oni się dopiero dowiedzieli. Miała tak samo być zbombardowana Gdynia. Tak samo, identycznie. Tylko, że tak wujek opowiadał, już byli w samolotach, już lecieli i nagle rozkaz wysiadać z samolotów, Rosjanie już tam są. No i szkoda, bo tak to bo oni mieli jechać tylko w jedną stronę, tylko przylecieć do Polski, już usiąść, nie wiem, pewnie w Grudziądzu, bo to tam było lotnisko, oni wszystko wiedzieli, tam przecież Grudziądz, oni wszyscy byli z Grudziądza. Wszyscy ci lotnicy, którzy byli, albo byli już szkoleni przez pilotów z Grudziądza, tylko takich, tam nie było innych, tak? Bo to była ta szkoła chorążych tych, no ta lotnicza była w Grudziądzu. No i nie ma gadania, no ale tak się nie stało. No. Wielka szkoda. Zdradzili nas. I do tej pory ci co, ta Polska B, wiecie o co chodzi, bo mówiłem to oni do tej pory nam wypominają, że oni nas zdradzili. No to jest fakt, że nas zdradzili. No ale cóż, każdy lwa się boi. Turcja też jest lwem. Francja też jest lwem. Zobaczcie, takie Francja, a jak drze się. I od czasu do czasu potrafi ryknąć i zagrozić coś i taki tęczowy lew. Dobra, jedziemy. No i macie tutaj właśnie ten horoskop. Ja teraz sobie zrobię sobie taki manewr, że zrobię to na Polskę. Zrobiłem taką głupią minę, bo nie to. Dobrze. O, już mam. I teraz znajdź Polskę. Już teraz troszeczkę zacząłem inaczej tytułować,
Czasami nie mogłem odnaleźć w ogóle po tych tytułach, a teraz już jakoś tak sobie daję. No i mamy, ok. I popatrzcie, zobaczcie, jak bardzo blisko jest ascendent naszego. Prawie się pokrywa. Tutaj się nie pokrywają osie, ale tutaj idealnie się pokrywa osie. Ascendent jest na descendencie Polski. No i właśnie od tego trzeba zacząć, że ten nów jest polskim nowiem. Przykro, ale jest polskim nowiem. I ten Merkury na Plutonie, który wejdzie tutaj na oś, ale to jeszcze mamy na to czas, bo on w retrogradacji jest, naprawdę będzie miał wielkie znaczenie. I teraz nie zdziwcie się, jak Polska będzie dostawała tak zwane bęcki. Tak zwane, wiecie, nieładne rzeczy. Dlatego, że to Słońce jest po 12 stronie. Jak będą teraz, jakie będą jazdy związane z tym nowiem. Nie zdziwcie się. Zobaczycie, takie jazdy będą, że aż tam po prostu będą oczy wychodzić na wierzch. Właściwie w każdej dziedzinie. I to dla nas w sumie teraz tak. Nam się będzie wydawać, że negatywnie, a w rzeczywistości pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że tylko w kinie siedzą z powstania warszawskiego. Wiecie, przed powstaniem. Tak pisano na murach. Orwell. I naprawdę, jeżeli to powstrzymujcie się od jakiejkolwiek, że to jest dobre. Tak namieszają, że się w głowie nie mieści. Ja już widzę, że coraz bardziej, nawet dziennikarze już, nawet ci nasi tak zwani, czyli pozytywni, stosują tą narrację taką właśnie odwrotną. I to mnie się nie podoba. Bardzo się nie podoba. Dlaczego? Bo za dużo dano swobody, co prosięciu wolno, to bardzo niebezpieczny okres się szykuje. Naprawdę bardzo niebezpieczny. Bardzo uważajcie. Bardzo pilnujcie i nie patrzcie na autorytet. Poczekajmy, bo teraz ten moment będzie bardzo wesoły. Tak szalenie wesoły, że będziemy skakać na skakance jak pajacyki. Tak będą pociągać za sznurki. To jest po prostu horror, to będzie mało powiedziane. W dodatku naprzeciwko jest Pluton. Pluton zmienia. Macie, dokładnie, przyjrzyjcie się. Pluton jest w sektorze pracy. To jest sektor pracy 6. I tutaj jest Księżyc. Więc sobie będą robić jaja nie z tej ziemi. Uran wszedł i wiecie, co on będzie robił. Uran idzie do przodu i on będzie rewidował to wszystko. Ale on także wejdzie w retrogradację. W tej chwili Mars za chwilę będzie w Wadze. Wenus za chwilę będzie przy Jowiszu i przy Marsie. On tak szybko nie odleci, jak ona przyleci. I to wszystko się będzie dziać. To jest w ciągu prawie tygodnia. Popatrzcie sobie, jak będzie wesoło. Za chwilę te planety zaczną retrogradować, znaczy Neptun już retrograduje. Saturn też retrograduje. Czyli idą zespół w miarę równo na razie i będą rewidować całkowicie całą historię. Dlatego zwróćcie uwagę, jak manewrują w tej chwili w tych mediach, jaki Hitler, z kim on się przyjaźnił, kto mówi o Hitlerze, jakiś dozorca Hitlera, czy ochroniarz, jakaś
Frau nie wiadomo skąd ona się... Co mnie to obchodzi? Dlaczego nie ma o cichociemnych? Dlaczego nie ma o naszych bohaterach? Sprawdźcie sobie w Wikipedii, ile jest noblistów. Ja naprawdę byłem szokowany, że tylu Polaków jest noblistami. Polacy, nie polskiego pochodzenia, tylko Polacy. Co wiemy o Łukasiewiczu? Żeby nie ropa naftowa, żeby nie to jasło i ten, żeby farmaceutom, że w szkole nas uczyli, to byśmy w ogóle nie wiedzieli, że ropa to jest wymyślona przez Polaka. Ta destylacja, że do lamp naftowych. I to dzisiaj nie mówi się o tym, że ropa naftowa jest do silników. Nie, tu nie, do lamp naftowych. No ja wy cholery. To w Stanach Zjednoczonych do lamp naftowych? Tak było ciemno? No bez żartów. Nauczmy się chwalić sobą. Nauczmy się tej lwiastości. W szkole powinno uczyć się dzieci tylko o Polakach, którzy coś zrobili tutaj w Polsce, którzy wpadli na świat i zrobili, bo wtedy te dzieciaki naprawdę będą wiedziały, jak stać na baczność i pluć w twarz takiemu Niemcowi, Szwajcarowi, Francuzowi. Bo on wtedy, jak się dowie, że Maria Curie-Skłodowska to jest Polka, to wtedy on oszaleje. Jak się dowie, że Patek to był Polak, Szwajcar, to też na kolanach padnie. Tak mojej koleżance wielki Szwajcar zrobił awanturę, bo ona głupia Polka ze wsi baba. I ona zaczęła płakać do mnie. Ja mówię, czyś to oszalała? To Maria Curie-Skłodowska, a Patek, a Kudelski, a Kościuszko, który mieszka w Szwajcarii, to kto? To on by do tej pory owce doił. No jak ona mu powiedziała, przeprosił ją z kwiatami, bo mu wyjechała. Co za... Naprawdę powinniśmy za Londyn, za to, że oni nas nie zaprosili, każdy naród ma obowiązek nas przeprosić. Każdy naród. I obojętnie gdzie. Nawet Japończycy. Za Piłsudskiego. Tam jest wnuk Piłsudskiego. Nie chce zostać Polakiem. Nawet nie chciał przyjąć. I miał rację. Bo Japonia jest dumnym krajem. Ale Japończycy tłumaczą, że my też powinniśmy być dumnym krajem. Lwiastym krajem. Lwa mamy na ascendencie. W tej chwili mamy szansę, Merkurego mamy na osi. Zobaczymy, czy będziemy dumni. Solidarność zrobiliśmy. Nawet w Mongolii była Solidarność. Ta sama nazwa. Cały blok sowiecki miał Solidarność. Dlaczego z tego nie mamy pieniędzy? Dlaczego z tego nie czerpiemy zysków? Dlaczego z tego układu handlowego spółek OO, tak, z ograniczoną odpowiedzialnością, z prawa handlowego kompletnie. Dlaczego nie mamy zysku, jak na cały świat korzysta z tego? Nie ma innego jak polski. Te wszystkie hardfigi, nie hardfigi, wszystko to na polskim prawie. I my nie mamy z tego żadnego zysku? Jak to jest możliwe? A można my? Na czym polegają handel? I co, nie można było zrobić procentu od każdej transakcji dla Polski? Nawet grosz. Wiecie, ile dziennie się robi transakcji handlowych na świecie? To jakbyśmy byli, to Szwajcaria to by była biedna przy nas. Nic by się nie stało, jakby od każdego kwita był numerowany każdy kwitek. I dla Polski tylko od kwita. Nieważne, czy tam jest $1 milion, czy 5 milionów, czy $1. Kwit. 1 grosz nie kosztuje. Tylko Polska ma prawo wypuszczania takich kwitów.
byśmy mieli tak. A z czego Platini ma pieniądze? Z papierów wartościowych. Platini, ten piłkarz. Akurat trafiłem kiedyś, nie zajmowałem się tym, tylko przez przypadek trafiłem. Na Podhalu u nas robił, we Wrocławskim. Tutaj miał 2 czy 3 drukarnie papierów wartościowych. Między innymi dla papieża drukował. Przez przypadek się dowiedziałem, zupełnie. Wchodząc, nie pamiętam, gdzie była ta drukarnia. Szczawno-Zdrój. Śmierdziało tam jak zaraza. Gdzie to było? Gdzieś tam koło Karpacza. Któraś tam z tych miejscowości, Dolny i Górny. W Górnym były wczasy, a w Dolnym robiono papier. I tam taka była papiernia. Ja nie wiem, po co ja tam pojechałem. Nie pojechałem w żadnych tych, ja tam pojechałem zupełnie w innych interesach. Ale przez przypadek i po prostu zapytano się, czy ja jestem od papieru wartościowego. Ja tak się patrzę, Matko Boska, co to jest? A to się okazało, że to są wizytówki tych mocarzy tak zwanych, no tak papież to, które nie można podrobić. Potem są to papiery notarialne, których nie wolno podrobić. Tego jest od cholery. Tego jest od groma. No i między innymi tutaj akurat jeden z moich kolegów robił kwity tak zwane. Nie pamiętam, do czego to były kwity i każdy kwit był numerowany. Dla jakiejś, nie wiem dla kogo. Dla kogoś takie kwity robią specjalnie i to trzeba było tam, taki bloczek był i każdy miał swój numer. Do czego to komu? Nie wiem, o co tutaj chodzi, nie wiem, ale takie rzeczy są. I można było? Można było. Trzeba było? Trzeba było. Światłowód sprzedaliśmy, błękitny laser sprzedaliśmy, tylko zacierali rączkę, żeby sprzedać. I sprawdźcie, kto sprzedawał. Właśnie ci z Polski B. Nie z Polski A. Nie te ci akowcy, tylko to. Nie szlak trafia, a jestem po prostu wściekły, bo my jesteśmy tacy dobrzy. Tylko co, ciągle mamy nastawiać policzki? I ciągle mamy się dać w konia? Ile w Rosji jest Polaków? Ile Rosjan nawet nie wie, że ma polskie pochodzenie? Nawet sobie nie wyobrażacie. I ci ludzie, co chcą od nas, jeszcze mówią, jeszcze jakiś tam patriota ichniejszy powie, że Polish, to. Sprawdź najpierw, czy nie masz dziadka Polaka. Putin najlepszy, on najbardziej się przygląda Dzierżyńskiemu. Czy ty wiesz w ogóle, kto to był Dzierżyński? Bo nie mają tej świadomości. I jeszcze taki Wajda Mądrala. Dlaczego nie zrobił filmu o Dzierżyńskim? Ja nie jestem filmowcem, ale nie wiem, czy mam nadzieję, że zdążę. Mam nadzieję, że poproszę tych historyków, których napotkam w historii teraz swojego, i stworzymy scenariusz właśnie takiego filmu. Mam nadzieję, że o Dzierżyńskim, żeby wytłumaczyć i wysłać to po rusku wysłane tam w te dierewnie i kołchozy i sowchozy. Niech zobaczą, niech się nauczą. Żeby w encyklopedii, w Wikipedii było Ciołkowski urodzony gdzieś na Syberii. No, wątroba boli. Jak on za Dła Cieplikowskim razem na podwórku ganiali. Cieplikowski po Paryżu, a ten po Rosji ganiał. Urodził się, naprawdę Cieplikowski się urodził gdzieś tam. To się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, że tak można manipulować i nie poprawić tego. Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki wreszcie zrobi porządek.
Niekoniecznie akurat w tym, tylko w prawdzie, bo jest z tego właśnie nurtu. Uważacie, że tej lewicy i prawicy to się podoba? Na pewno nie. Przedobrzyli. No ale cóż, historia jest zawsze sprawiedliwa i Oliwa też, no, a Polska tym bardziej. I musi być sprawiedliwa. Przykro mi. O rany, ale żeście to napisali. Ela, co ty to? A witam Reginę, witam. No, nieprawda, że taki ogród wiedzy. Dobra, klejnot, nie wygłupiaj się. Nie, to jest faktem, że mnie szlak trafiał. Jakby nie było, wiesz, przez przypadek miałem w szkole beznadziejną, miałem historyczkę. Strasznie żeśmy się pokłócili. Ja poszedłem, znaczy nie pokłóciłem się, tylko ja poszedłem do ubikacji na dole. I wychowawczyni, mimo że była męska, tam znalazła się, pewnie woźna powiedziała, że tam jestem. No i pytała się, o co chodzi. A ja powiedziałem, że nie będę chodził na historię, bo dostałem 2 i mówię, nie podoba mi się to. Ona mówi, no co ty? No i wzięła mnie do pokoju nauczycielskiego, no i przyszła przerwa, no i historyca wlazła w ten pokój nauczycielski, no bo musiała. No i wtedy się zaczęło. Wychowawczyni się zapytała, dlaczego. No i ta powiedziała. A ja powiedziałem, że nieprawda. No i ona mówi, że dlaczego nieprawda. Ja mówię, bo tą lekcję umiałem, tylko pani nie umiała mnie się zapytać, czy ja umiem, tylko od razu 2 mi postawiła. No i potem ona zaczęła tam rozmawiać i ja mówię, dobra, to proszę bardzo. No i ona coś tam zadała mi jedno pytanie, a świetnie, a potem jeszcze dyrektorka dosiadła się, no i tak zaczęła i Rysia powiedz to. Mówi, a ty znasz tą historię? Z historii? A ja mówię, tak, tą historię też znam, a tego jeszcze nie było. I zacząłem opowiadać. I wtedy ta historyczka wzięła dziennik, otworzyła, skreśliła tą 2, postawiła mi 4. No i ja wtedy mówię, zobaczymy, czy następnym razem dostanę 4. I pamiętam, jak przyszedłem, to Mariusz do mnie, kolega, mówi, gdzieś ty był? A ja mówię, w pokoju nauczycielskim. No i co? Zjechali cię? Dostałeś po łapach? Ja mówię, nie. Dostałem 4 z historii. On mówi, zwariowałeś? A ja mówię, nie zwariowałem. No i potem była historia następnego dnia. Ja już byłem w klasie. Wszyscy się patrzyli, że historii jestem. Wszyscy wiedzieli, bo była klasa solidarna, jak to się mówi ze mną. Zresztą ze wszystkimi byliśmy bardzo solidarni, jeden za jednego i wszyscy za jednego. No w ogóle wyjątkowa klasa. No i historyczka powiedziała, że mnie przeegzaminowała, że zapytała się i postawiła mi 4, zamiast to skreśliła i mówi. No i potem już do końca w liceum miałem wyjątkową szefową harcerstwa. Przy maturze mi się bardzo przyczyniła, ale cóż, odwdzięczyłem się na samej maturze, bo maturę miałem z historii, no więc już przy samym egzaminie powiedziałem, co myślę o niej. Oczywiście przy dyrektorze. Dyrektor widziałem, że oczami brawo bije. A złośliwy byłem strasznie, bo już wtedy mi nie zależało. Bo już oceny były wystawione przy maturze. Co na maturze dostałem, to i tak komisja stawiała, więc ona nie mogła mi nic zrobić. A wyjechałem jej twardo, powiedziałem, co myślę o niej, o jej lekcjach historii.
Nie prowadziła źle, ale rok wcześniej mieliśmy takiego dziadka, nazywaliśmy, który miał doktorat. 1000 razy mądrzejszy człowiek. 1000 razy mądrzejszy i inteligentniejszy. Żeby nie on, to ja bym w życiu nie znał historii. Nie znałbym historii, żeby nie on. On był tak przemiłym człowiekiem i tak kulturalnym i o tak wielkiej wiedzy w każdym kierunku. Jak kilka razy powiedziałem kilka rzeczy, to mówię, wiesz, żyjemy w takim i takim układzie, musimy tak i tak mówić. A to, co mówisz, to ja powiem cicho tylko do tych, co na pierwszych ławkach są. Dobrze. No i ta reszta hałasowała, on sobie mówił i mówił nam tą prawdziwą historię. Mówił nam to prawdziwą historię, jak jest zapisywane, które książki mamy czytać. Tylko mówił, to na egzaminie proszę nie pokazywać, bo może być nieprzyjemnie. I to było to. Także dlatego znam historię. Polonistów miałem korepetytorkę właściwie przez całe swoje edukację licealną, ciągle tą samą. Dzisiaj jest, to co wiem, jest doktorem na slawistyce w Warszawie. Fantastyczna dziewczyna. A dlaczego miałem korepetycję? Bo przez to jeżdżenie do Warszawy i do Łodzi nie zawsze miałem ten materiał, a musiałem uzupełniać ten materiał, ponieważ akurat w te dni, co byłem w Warszawie, był polski. I no mama tak zdecydowała, że mówi, niemożliwe, żebyś nie umiał polskiego i żebyś nie miał z literatury, i przez to też brylowałem, jak to się mówi w literaturze, podczas matury też. I nie było kłopotu. A matematykę z kolei no też miałem. To miałem i w Warszawie, i w Łodzi, i miałem jeszcze takiego człowieka, który mnie uczył matematyki fantastycznie, właściwie to fizyki, ale przez matematykę ja z fizyki głąb, kompletnie. Ja nie wiem, ja fizyki jakoś miałem w szkole podstawowej genialnych nauczycieli, ale potem w liceum, w tym pierwszym, ta nauczycielka, która mnie nie uczyła, była świetna, a ta, która mnie uczyła, fatalna. Chociaż niektórzy twierdzili, że bardzo dobrze uczy, no do mnie nie trafiała. No, do mnie musiał trafić nauczyciel, może to przez Warszawę, bo ja przez Warszawę byłem bardzo rozpieszczony. Zresztą tak mówiłem wam wczoraj o tych urządzeniach, które tam się bierze, na przykład jak się rysunki robi, jak się patrzy na to. Teraz dzisiaj oglądałem coś na tych rolkach, że są konie, jak się składa te konie tak i potem jest następna kartka, żeby usiadł na tych koniach 2 jeźdźców. No i trzeba było w poprzek zrobić i że to dziecko 3-letnie, czy nie 3-letnie, tylko z 3 klasy mówi, ja to miałam w przedszkolu, ja ci pokażę, jak to się robi. I właśnie te ćwiczenia dają rozwój. I te ćwiczenia radzę robić. I te ćwiczenia, dlatego że one pomagają w astrologii również. One właśnie pomagają właśnie w tym ćwiczeniu. Dlatego też nie jestem pewien, czy w astrologii symbolika odgrywa rolę. Ja to zganiam na sytuacje artystyczne, że symbolika, ponieważ cały czas malujemy symbolikę i miałem, lubię symbole i lubię tą symbolikę jakoś ukrywać, tak że potrafię, czy w słowną też. Właśnie używam tusz, a nie tusz jako tusz, tylko tusz jako tusz, czyli wydruk jako wydruk. Czyli dwie sytuacje, co nie wszyscy załapują, nie muszą. Mogą się zapytać. Bardzo proszę, ale dla mnie jest to pewien sygnał. Znaczy, ja używam takich sygnałów, żeby dla siebie kiedyś w przeszłości, jak będę miał tą offsetkę, zrobić 2 tusze tego na przykład i tusze, no tak jak powiedziałem, tak? Jak Cieślowski w swoich filmach użył. Tak? No więc właśnie między innymi, dlatego też
Mnie to bawi, mnie to rajcuje taka zabawa, bo jest to w pewnym sensie lwiaste i w tej chwili właściwie po tym możemy też rozpoznać pewne zachowania nasze społeczne, bo te społeczne, macie teraz dokładnie, kto broni granicy? Ludzie, powstańcy warszawscy? Bo to są powstańcy. Ci, którzy idą na granicę i pilnują tych granic, to są powstańcy warszawscy. To są ci ludzie, o których mówił Petelicki, generał Petelicki, ci wychodzący ze stadionów. No i tam ten redaktor mówi, ale przecież oni się biją. No to mówi, ta garstka? Ta garstka pana interesuje? Te 12 osób? A skąd pan wie, kto to jest? Ja już nie mówię słowami Petelickiego, tylko swoimi. Kto to jest? A może to są ci wichciciele, tak, którzy dostają pieniądze za to, tak jak pani Kasia. No taka jest prawda. I teraz popatrzcie sobie, ta polskość, ta lwiastość wyszła na jaw, przepiękna polskość. To jest obrona częstochowska, jakby nie było. To jest powstanie warszawskie, to jest powstanie lwowskie, to jest powstanie Śląska, to jest każde powstanie. I jesteśmy naprawdę narodem zwartym, tylko dlatego, że mówimy w tym języku i bronimy tylko języka. Niczego więcej. To nie jest prawda, że my mamy jakiś honor czy nie. My bronimy języka polskiego. Oczywiście, że to jest symbol, bo bronimy zupełnie co innego. Bronimy matek, bronimy grobów, bronimy ziemi, ale ziemię już chcą nam zabrać. I tutaj nie mamy jakiegoś sposobu. A dlaczego? No, przykro mi, ale niektórzy uważają, że są chłopami i oni nie chcą być chłopami. Oni chcą być panami, no więc sprzedadzą ziemię. Ciekaw jestem, kim zostaną. Chłoporobotnikami już nie zostaną. Robotnikami też nie zostaną. Bo to czego dzisiaj robotnik musi mieć wykształcenie czasami wyższe. Już było tak. On był ślusarzem. Na obrabiarce, jak to się nazywało? Obrabiarka numeryczna czy jakaś? Minimum trzeba było mieć technikum i jeszcze do tego jakiś kurs. A na ogół to inżynierowie byli po Politechnice. One tam do mikrona coś obrabiają te metalowe rzeczy, platynowe, spawacze. Ci, którzy spawają rdzenie te w elektrowni atomowych. Przecież to jest najlepsza robota, jaka może być. Zarabiają krocie. Tutaj poznajomego niedaleko mieszkającego helikopter na Okęcie, nie na Okęcie, tylko na Lublinek przylatywał. Jego zabierano tutaj i on leciał tylko na 2 tygodnie. Na tydzień. Co 2 tygodnie na tydzień. I helikopter go przywoził tutaj. Leciał do Szwecji. Do Norwegii czy do Szwecji. Był spawaczem. On miał pieska, ja miałem pieska i żeśmy się spotykali w parku i tak mówi, a pan mówi, tak był, teraz jest, a mówi, wie pan, ja jestem spawaczem. I mówi coś tam, mówi nad Bałtykiem takie, mówi hula, dusza piekła nie ma, dobrze, że nie pojechałem promem, tylko bo Bałtyk szaleje, tylko mówi, jechałem przez Danię, a mówię, co pan robi tam w tej Szwecji? Mówi, że ja tam pracuję, to sobie pracuję. Ale potem mnie zdziwił, bo miał koszulkę taką dziwną. Ja mówię, skąd pan ma? Mówię, ta koszulkę w Polsce pan nie kupił. A mówi, nie, to ze Szwecji. Mówi, wie pan, ja pracuję w Szwecji jako spawacz. Ja mówię, w Szwecji jako spawacz? Mówi, tak, na platformach.
Na platformach spawaczy, no wiem, że platformy są z metalu, nie wiedziałem, że w Szwecji to. A z kolei taki bardzo, bardzo daleki mój, no czy kuzyn, nie kuzyn, to nie jest kuzyn, no, wszedł do rodziny i on właśnie w Norwegii właśnie spawa w tych elektrowniach atomowych. Przez Norwegię. Więc stąd wiem, że zarobki są niesamowite. Ale nie tylko spawacze, jeszcze mnóstwo jest zawodów, które naprawdę są idealnie opłacane. Także to tej informatycy w tej chwili dostają bardzo w głowę, dlatego że mnóstwo informatyków przyszło z tego walczącego kraju. No. Czy oni są dobrzy? Są dobrzy, dlatego że oni mieli, zresztą Białoruś też ma bardzo dobre szkoły informatyczne, wyjątkowo dobre. Miałem do czynienia z takimi białoruskimi Polakami, którzy skończyli na Białorusi informatykę. No są rewelacyjni. Są rewelacyjni i to jest, oni niedawno tworzyli. Także że tutaj naprawdę promowanie dziecka w tej chwili jest bardzo ważne. Najważniejszą rzeczą. Dzieci są naszym majątkiem. Nie za darmo jest w tej 5. sektorze jest potomstwo nasze, każdego. I to jest właśnie dom lwa. I nie ma gadania, nie ma nic ważniejszego. Dlatego ten lew w tej chwili i patrząc się, przecież zrozumcie, teraz to, co ja mówiłem na samym początku, że ten lew jest bardzo groźny, a mając dzieci, to jest tak łatwo wychować je? Przecież to włosy z głowy wychodzą. To jest dobrze, jak się pilnuje te dzieci, jak się wszystko robi, ale dzieci też mają pomysły. To, że jest świetna matematyczka i rzuca na 2. roku studia z piątkowymi, profesor przychodzi do domu i mówi, że słuchaj, wracaj na tą uczelnię. Ona mówi, że nie i odbija coś. To jest mojej córki koleżanka. Na 2. roku najlepsza uczennica z matematyki. I się dziwicie? Bo to, że skończy studia i rzuca te studia i zajmuje się zupełnie czym innym, tak? Moi 4 kolegów, którzy skończyli medycynę, fikołki przeszli, wszystko przeszli, dostali pozwolenie na leczenie i rzucili. Mój kolega, który został sędzią i rzucił to wszystko i też w porządku, to jest zupełnie co innego. Czy przez łóżka tak zwane metalowe, to co pamiętacie na placu Defilat i rzucili w pracę, rzucili to i zajęli się czymś innym. Zgadzam się, w porządku, to jest to, ale jak skończyli szkołę, zostało coś w głowie, zostało myślenie. Bardzo często pyta się mnie młody chłopak w tej chwili, ale po co ja mam studiować? Jak ja mam zakład i wszystko? Ja mówię, na razie masz zakład. A po to, żeby przećwiczyć sobie głowę. Obojętnie co. Studiuj nawet teologię. Studiuj, co jest najprostsze. Ale studiuj. Miej ten tytuł magistra. Potem sobie możesz dorobić jakąś podyplomówkę. Możesz dorobić sobie jakieś szkolenie, które da ci spektrum. Popatrz sobie na dziennikarzy, na tych ludzi, którzy mają, albo są to po teologii, albo po psychologii, albo po prawie, albo po filozofii, albo tam jeszcze po jakiejś, są dziennikarzami. Weź zobacz, i jakie różne kierunki mają. W dawnych czasach, żeby zostać reżyserem filmowym, trzeba było mieć kierunek studiów ukończony, obojętnie jaki, ale inny. Nie można było aktorem być i reżyserem. W teatrze tak, ale w filmie nie. Trzeba było mieć. Zobacz, Zanussi co ma. Jedynie tylko Wajda nie. Ja nie wiem, jak on przeszedł. No ale to była... nie chcę nic mówić.
Zresztą człowiek, który zrobił bardzo dużo i bardzo dużo dobrego i bardzo dużo złego. Złego co zrobił? To, że chciał zabrać z Łodzi szkołę filmową. Na szczęście się to nie udało. Bo jakby się udało, to już by było po filmówce i po Łodzi. A zresztą wytwórnie filmów fabularnych zlikwidowano w Łodzi. Wytwórnie filmów tych oświatowych też zlikwidowano. Wytwórnie filmów animowanych też zlikwidowano. Została tylko, nie wiem, czy w Bielsku jeszcze jest, nie orientuję się. Patrzę, co wy tam napisaliście. Potem przeczytam, bo zanim tutaj przeczytam, pół dnia minie. Także słuchajcie, ja uciekam już. Ojejku, już późno jest. Także trzymajcie się do jutra i jutro zrobimy sobie tą czarną stronę lwa. Chyba że mi coś pójdzie nie tak i zobaczę, usłyszę coś albo coś głupiego obejrzę na YouTubie albo gdzieś tam i mnie zafascynuje ta wersja. A dzisiaj, no cóż, mamy nów. Ten nów jest lekko przerażający, bo jest. Już wam wytłumaczyłem, do kiedy macie się go bać. Znaczy nie bać, tylko obserwować. Ale swoją drogą, żebyście tylko mieli szeroko oczy otwarte i nie dali się wyrobić w jakieś kocopoły, bo nareszcie wyjdzie to robactwo. Nareszcie wychodzi ta Polska A i Polska powinna być C, bo czerwona, tak. Boli mnie to bardzo, bo w gruncie rzeczy mówią po polsku, ale nie pojmują jednej rzeczy, że Polska to jest zupełnie co innego niż Polska, ta, którą oni chcą. Ta, która oni chcą, to nie jest Polska, to jest coś tam. To tego się nie da opisać. Nigdy Polska nie może mieć, my mamy własną tożsamość i własne myślenie, bardzo dziwne myślenie. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. I taka jest zasada. Nikt nie patrzy na to, że tej szlachty jest mnóstwo w Polsce. Naprawdę trzeba szukać ze świecą, żeby to, jak to się mówi, chłopa. Szlachty jest bardzo dużo w Polsce. I ta wolność była zawsze bardzo ważna. I jeżeli ktoś jest kmieciem, bo ten, kto chce być chłopem, to może być chłopem. Ale chłop to wtedy, kiedy spodnie zdejmie i widać co innego. To jest wtedy chłop. Ale jeżeli ktoś jest kmieciem, to on zna wartość ziemi. I on będzie walczył. To jest chociażby Boryna. Wspaniały człowiek. On sobie mógł tak kupić szlachectwo i tam nawet mu nie uroniło. Ale nie chciał, bo był chłop z chłopów. I w całej literaturze światowej, cała literatura światowa to uznała za bardzo ważną cechę tego Boryny, koziorożca z prawdziwego zdarzenia. Człowieka, który był silny i był tym polskim, prawdziwym człowiekiem. To był prawdziwy Polak. Bo Wokulski to sobie latał i kombinował. To zostawmy to. On sobie tutaj pokazywał, skąd ściągnąć pieniądze i pokazywał, jak to robić. To Rzecki tutaj tylko, ale namawiał do czegoś, co było zupełnie głupiego. To mamy tutaj. Ale Boryna to był naprawdę polski i nie tylko polski, ale ten człowiek, który kochał ziemię, który walczył o tą ziemię i o tą prawdę. I tacy jesteśmy. I bardzo dobrze, że to był Boryna, bo pomiędzy chłopem bez ziemi, niczym on się nie różnił. Był nawet bardzo dużo bogatszy. Nawet nie jeden szlachcic nie miał tyle
pieniędzy, co on miał. Bo co z tego, że się ma nazwisko? To trzeba mieć coś w głowie i jeden honor. I tutaj jest najważniejsze, co może być. Gospodarzenie. I mamy takiego Witosa w historii, który też potrafił, też go wybrano i był bardzo mądrym człowiekiem. I był Drzymała, który pokazał, no i co tu ukrywać, patrzcie, uciekło mnie, jak się nazywał ten w Poznaniu, co zrobił te zakłady cegielskie. Tak, dobrze mówię, cegielski, co te maszyny rolnicze zaczął robić w Poznańskim i zakłady cegielskiego, tak. I stworzył właśnie to, co jest najważniejsze. Dla polskich rolników, żeby mogli nie tak ciężko pracować. Bo jednak co tu ukrywać, ale ja jeszcze pamiętam, kiedy muły pracowały. Muły, woły, kiedy zaprzęgano te zwierzęta. Wcale nie koń, bo nie było konia. Nie dlatego, że nie wiem, czy była bieda, czy nie była bieda. Według mnie chyba nie było biedy. I mieszkaliśmy w domu ze strzechą. I wiecie, że trochę tęsknię za tym? I tam nie było pająków ani robactwa żadnego. I się nisko schodziło, ale potem było już wysoko. Te drzwi były jakieś takie małe. I ta toaleta była na zewnątrz, ta sławojka tak zwana, z tym serduszkiem. Nikomu to nie przeszkadzało. Faktem, że jak się wchodziło tam i to coś brzęczało, to człowiek zawsze się bałem, że mnie coś tam... I była taka deska. I pamiętam, moja mama zostawiła taką ogromną kartkę. Panowie i panie, nie róbcie na deskę, bo a niedaleko dalej wujek napisał kartkę. Wiemy, który, bo po piśmie rozpoznaliśmy. 4 litery, nie flinta, celować nie umie. Słuchajcie, kończę. Lwiaście, toaletowo żegnam wam się z Bogiem. No i do jutra. Jak na wesoło, to na wesoło. Pa. Trzymajcie się. O 21 jutro.